Cześć! Zanim przejdę do tematu dzisiejszego filmiku, chciałbym podziękować firmie Sturmer Maszyny za możliwość testowania urządzeń marki Schweisskraft, na bazie których opublikowałem już kilka filmów na moim kanale. Dziś będzie podobnie. Dziś będę mówił o ochronie wzroku i dróg oddechowych podczas spawania, przy czym nie trudno się domyślić w tej kwestii. Podstawowym narzędziem jest prawidłowo działająca przyłbica spawalnicza. Przyłbica może być to zwykła przyłbica ze zwykłym szkłem, tak? Może być to również przyłbica automatyczna, może być na przykład taka jak ta. Można również pokusić się o skorzystanie z jakichś nowych technologii. Ta przyłbica została skonstruowana z użyciem technologii True Color, czyli pole widzenia w trakcie spawania widzimy w kolorze zbliżonym do realnego, z lekkim zabarwieniem zielono-niebieskiej łuny. Dzięki temu, że w miarę w naturalny sposób jesteśmy w stanie obserwować pole widzenia w trakcie spawania z tym właśnie delikatnym niebiesko-zielonym zabarwieniem, to z jednej strony widzimy, co robimy, a z drugiej ten niebiesko-zielony odcień daje nam możliwość delikatnego wypoczynku w trakcie pracy. W takich sytuacjach najmniej gałka oczna się męczy. Ja osobiście nie wyobrażam sobie pracy jako spawacz bez prawidłowo działającego nawiewu, tak, a prawidłowa nazwa tego nawiewu to pochłaniacz w tej konkretnej sytuacji. Pochłaniacz, ponieważ zadaniem tego oto urządzenia jest odcięcie drogi dla niebezpiecznych dymów, iskier, gazów, które wytwarzają się w trakcie procesu spawania, ale nie tylko, w trakcie szlifowania, w trakcie cięcia palnikiem, w trakcie cięcia jakąś plazmą oczywiście i w trakcie wszystkich prac związanych oczywiście z obróbką metali. Pierwszym z podstawowych elementów, jeśli chodzi o linię filtrów, jest ten oto łapacz iskier. I on przydaje się przede wszystkim przy szlifowaniu, cięciu, jak już wspomniałem, palnikiem, jak również na przykład przy żłobieniu, tak, i różnego typu pracach, gdzie wytwarza się dużo właśnie tych iskier. Następna kwestia to ten oto filtr wstępny, który zbiera zgrubnie różnego typu dymy, gazy, tak. Następnym filtrem jest to filtr właściwy. W tej sytuacji ten filtr jest przeznaczony do pochłaniania dymów i cząstek stałych. Jeśli chodzi o praktyczność tego oto zestawu filtrów, zgodnie z danymi od producenta, który deklaruje się, że ten zestaw został przetestowany i jego wydajność wynosi troszeczkę powyżej 99%, jeśli wszystko działa prawidłowo. W tym urządzeniu jest możliwość zastosowania również filtra na ewentualność niebezpiecznych gazów dla naszego organizmu, na przykład takie, które wytwarzają się podczas spawania aluminium. Bardzo mi się podoba jedno z rozwiązań, które zostało zastosowane przy budowie tego oto pochłaniacza, a konkretnie możliwość ustawiania 3 poziomów przepustowości przefiltrowanego powietrza. Na niższym poziomie będzie to 170 litrów, jeśli chcemy tego powietrza więcej, 200 litrów, najwyższy poziom przepustowości 230 litrów. Na podstawie własnego doświadczenia zawodowego wiem, że takie coś się sprawdza i w niektórych sytuacjach jest to w jakimś sensie pomocne, na przykład w sytuacji, gdy jest gorąco, tak? Na pewno jest to bardzo przydatne i zwiększa komfort pracy. Jeśli chodzi o wydajność baterii na tych 3 poziomach, co jest oczywiście również bardzo ważne, to zgodnie z zapewnieniami producenta i to, co ja przetestowałem w pewnym sensie, na niższym poziomie pełna bateria działa przez 10 godzin, na podwyższonym poziomie przez około 8, natomiast na najwyższym poziomie bateria powinna wytrzymać przez około 6 godzin, jeśli oczywiście funkcjonujemy w prawidłowy sposób. W zasadzie, jeśli chodzi o ochronę wzroku podczas spawania, każdy
na pewno powie, że najważniejsze są prawidłowo dobrane szkiełka lub ustawienie prawidłowego zaciemnienia na przyłbicy automatycznej. Oczywiście ja się z tym zgodzę, są to bardzo ważne aspekty, ale musimy pamiętać jeszcze o takich sytuacjach, na przykład, że pracujemy gdzieś w jakichś warunkach, można to powiedzieć, wymuszonych, tak, i używając przyłbic samościemniających, kiedyś już o tym wspomniałem, że jakaś przyłbica, można to powiedzieć, ekonomiczna mi błyskała. Tutaj przy budowie tego oto urządzenia została zastosowana technologia 4 czujników zaciemnienia, które się znajdują w 4 rogach, więc jest to na pewno dużym udogodnieniem podczas prac spawalniczych, tak? Ale okej, jeśli uczymy się na przykład spawać i nie wiemy, w jaki sposób postępować, ja osobiście proponuję dla tych wszystkich z Was, żeby najlepiej uczyć się, wyeliminowując od razu jakieś złe nawyki. Proponuję dla każdego, aby bez względu na to, jaką metodą, aby spawać w ten sposób, żeby obserwować zawsze proces spawania od frontu. Dzięki tej technice obserwacji procesu wyeliminujemy w jakimś sensie konieczność przysadzania, jeśli się dobrze wyraziłem, nosa do jeziorka. Niektórzy w ten sposób postępują, ponieważ uważają, że dzięki bliskości oczu do jeziorka lepiej widzą proces spawania. Jest to błędne myślenie, od razu tutaj mówię, ponieważ te światło, które się wydziela w tym jeziorku, oślepia nas bez względu na to, jakiego koloru, jak również wysokości zaciemnienia używamy. A dodatkowo nie wspomnę już o przenikaniu promieni UV w kierunku naszej gałki ocznej. Następnie dochodzą tutaj jeszcze gazy, które wytwarzają się w trakcie procesu spawania, które w jakimś tam stopniu dostają się do naszej części twarzowej i uszkadzają nasze drogi oddechowe, jak również wzrok, tak? Jeszcze tutaj jest jedna bardzo ważna kwestia. Używając zwykłej przyłbicy, tak, w momencie, gdy w ten sposób postępujemy z przysłowiowym nosem w jeziorku, uszkadzamy tylko ten tak zwany prefilter, czyli filtr zabezpieczający szkiełko właściwe. Natomiast użytkowując taki oto sprzęt zgodnie z wytycznymi producenta tego oto sprzętu, powinniśmy się starać użytkować go w ten sposób, aby temperatura pracy nie przekraczała jakichś granic. Jeśli chodzi o pracę w zimie, to minus 5 stopni, natomiast jeśli chodzi o wysoką temperaturę, to maksymalna powinna wynosić około 55 stopni. Jeśli ustawimy jakieś wysokie parametry, na przykład 250 A, no to nie wyobrażam sobie, żeby używać jaśniejszego filtra lub niższego zaciemnienia niż 11 dinów. 11 dinów to i tak jest mało. Ja mam być może troszeczkę już wzrok zniszczony, nie tylko spawaniem, ale i wiekiem, więc moja gałka oczna troszeczkę inaczej reaguje. Natomiast ci z Was, którzy uczą się spawać, nie chcą zniszczyć, można to powiedzieć, wzroku, powinni używać jak najciemniejszego zaciemnienia. Rozmawiając o poziomie zaciemnienia w sensie ochrony wzroku podczas spawania, mając do dyspozycji ten sprzęt, widzę tutaj jeden z pozytywów, a konkretnie możliwość zapisu 3 indywidualnych parametrów na filtru zaciemniających pod kątem na przykład trybu pracy, na przykład szlifowanie, jakieś cięcie palnikiem, spawanie. Możemy również ustawić ten sprzęt jednocześnie w tych funkcjach pod kątem na przykład dynamiki zaciemnienia, jak również dynamiki rozjaśnienia. Dynamika rozjaśnienia może na przykład być pomocna podczas spawania na dużych parametrach, natomiast dynamika wzrostu, którą można wydłużyć, czasami może być pomocna podczas spawania jakichś cienkich materiałów, gdzie czasem niekoniecznie od razu musi nam padać ciemne światło, tak? W momencie,
momencie startu. Czy ma jakąś wspólną cechę ochrona wzroku z ochroną dróg oddechowych? Oczywiście, że tak. Powiem to na takiej zasadzie. Jeśli spawamy bez pochłaniacza, który odcina nam drogę dla niebezpiecznych substancji, które dostają się do naszej części twarzowej, to nie tylko niszczymy nasze zdrowie poprzez dostarczania do środka przez płuca tych dymów, gazów i tak dalej, ale i te same substancje wędrują w kierunku gałki ocznej, gdzie na przykład pyły różnego typu rysują ją, a dymy wchodzą w reakcję z płynami, które zabezpieczają tą gałkę oczną i w ten sposób również niszczymy nasz wzrok. Natomiast jeśli chodzi o praktyczność tego sprzętu, który w tej chwili prezentuję, osobiście testowałem go spawając 3 metodami. Metodą MIG-MAG, mówiąc potocznie, elektrodą otuloną, jak również TIG. Używałem również ten sprzęt w wersji do szlifowania. W trakcie użytkowania nie znalazłem jakichś negatywnych aspektów. Kiedyś na moim kanale użyłem takiego stwierdzenia, że jeśli zdecydujecie się na zakup jakiegoś urządzenia samościemiejącego w formie przyłbicy spawalniczej, pamiętajcie, aby nie kupywać jakichś najtańszych lub pochodzących z niewiadomych źródeł. Ja jedno z takich mam. No cóż, kiedyś już mówiłem na ten temat, że w trakcie spawania jakiś sprzęt mi się rozjaśniał, tak? Mówiłem również o sytuacjach, w których się znalazłem, gdy sprzęt zaciemniający po prostu był tak skonstruowany, że czujniki, które miały dawać mi możliwość pracy w prawidłowy sposób, nie funkcjonowały, ponieważ były zasłaniane. Tutaj ten sprzęt, na bazie którego w tej chwili omawiam ochronę wzroku i dróg oddechowych spawacza, działa troszeczkę w inny sposób, więc myślę, że z tym sprzętem możemy sobie poradzić nawet w jakichś wymuszonych sytuacjach. Jeśli czegoś nie dopowiedziałem w trakcie mojego filmu, na pewno możecie z tymi danymi się zapoznać, klikając w link, który udostępniłem w opisie pod filmem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!